Nadszedł wrzesień. Idzie jesień, a motocykl zakurzony. Muszę chyba spytać żony, czy dzieciaków przypilnuje, a ja w trasę się spakuję. No ale przecież mój motocykl nie służy do takich dalekich wypraw. Nim najlepiej przejechać się po okolicy w niedzielne popołudnie albo wybrać na zlot eleganckich dżentelmenów. Czy 20 koni mechanicznych wystarczy, żeby pokonać Alpy, dojechać do Włoch i cieszyć się ładną pogodą, piękną architekturą oraz pyszną kuchnią? A może jednak to zbyt duże wyzwanie? Przekonajmy się. Do granicy z Polską towarzyszył mi mój tata. Teraz wyruszamy. Następnego dnia tata zwiedził okolice i wrócił do domu, a ja przekroczyłem granicę najpierw z Czechami, a potem z Austrią. Zabrałem ze sobą jego stary aparat kliszowy, który kupił kiedyś w latach 70. Ciekawe, czy uda mi się zrobić nim jakieś ładne zdjęcia. Po kilku godzinach jazdy zatrzymałem się w mieście Graz, które okazało się bardzo ładne. W Alpach jest wiele tuneli przebiegających pod górami. Potrafią mieć nawet kilka kilometrów długości, a pogoda po jego jednej stronie może być inna niż po drugiej. - 20 koni to trochę mało, żeby być królem autostrady, ale do wyprzedzenia tira wystarczy. Zaczęło trochę kropić. Jazda w deszczu oczywiście nie należy do najprzyjemniejszych, ale gdybym chciał jechać wygodnie, to bym wziął samochód. Dzisiaj pogoda taka sobie, ale się nie poddajemy z Benkiem. Zatrzymaliśmy się na chwilę pod daszkiem, żeby wyschnąć, żeby nie zmoknąć w sumie, bardziej niż wcześniej. A wygląda to tak mniej więcej. Także jeszcze przede mną dzisiaj przynajmniej 2 godziny do Padwy. W takiej pogodzie. Ale nie jest źle. Mam kostium, tak się zapina pod samą szyję, tylko nie mam gdzie schować biletu na
bramki, więc trzymam w rękawie, mam nadzieję, że nie zmoknie. Trzymajcie kciuki i na razie, cześć! Dojechałem do Padwy. Na szczęście pogoda się poprawiła i mogłem jeszcze wieczorem wyskoczyć na miasto. No, takie poranki to ja rozumiem. Prawdziwa Villa Italia, a na śniadanie Dolce Vita. Czy jakoś tak. Następnego dnia na horyzoncie zobaczyłem ciekawie wyglądającą górę. Potem na mapie okazało się, że jest to San Marino. No nie ma wyjścia, trzeba pojechać zobaczyć. Ale najpierw Pesaro. W Pesaro mieści się pierwsza siedziba Benelli, w której obecnie znajduje się muzeum. Wystawa była dla mnie atrakcją, natomiast ja byłem atrakcją dla pracowników muzeum. Nie spodziewali się turysty z Polski na Benelli Imperiale. Trochę tego tu mają. The radiator for cooled oil from the engine. Version Tourist. This one looks nice. Or 250. Tourist 500, Sport 500. Cinquecento. 500. In the rear, well rigid solution. Mają tu również unikalne, 6-cylindrowe konstrukcje. Zostałem bardzo serdecznie ugoszczony, a na koniec prezentowali mi jeszcze kilka drobnych gadżetów. W Pesaro czuć ducha Benelli nie tylko w muzeum. Ciekawe modele stoją też w knajpach, a i również na ulicach.
Po chwili relaksu czas ruszać dalej. Dzisiaj kierunek Florencja, ale oczywiście po drodze San Marino. Do pokonania mam prawie 300 km górskich serpentyn, więc dzień będzie intensywny. No, powiem wam, że wjechać pod tą górę to całkiem niezłe wyzwanie. Ale Benek świetnie się spisywał. Na szczycie, oczywiście jak można się spodziewać, poza pięknymi widokami jest straszny ścisk i dosłownie zero wolnych miejsc parkingowych. Takie sytuacje premiują motocyklistów. Znalazłem wolny kawałek przestrzeni i zaparkowałem. Z tarasów San Marino rozlega się przepiękny widok na okolice. Na horyzoncie widzimy Rimini oraz morze. To świetne miejsce na zdjęcie aparatem. Malownicze i kręte górskie drogi są dosłownie pełne motocyklistów. Jeżdżą tam i z powrotem, szlifując swoje umiejętności w coraz to szybszym pokonywaniu zakrętów. Przerwy robią sobie w okolicznych restauracjach, gdzie piją espresso i rozmawiają o swoich maszynach. Ja myślałem, że w San Marino jest ciężko zaparkować, ale Florencja to jest naprawdę przesada. Na szczęście udało mi się znaleźć jedno małe miejsce kilkaset metrów od mieszkania. To jest zdecydowanie najdroższy pokój do tej pory. Muszę przełączyć się na szeroki konwój, inaczej go nie zobaczycie. Stara kamienica gdzieś blisko centrum Florencji i niestety nie było za dużego wyboru, także to jest ten pokoik, o taki o. Przy czym to jest naprawdę, wiesz, wszystko na wyciągnięcie ręki. Tutaj jest łazienka, to jest bardzo wąskie, jakbym wziął normalny kąt, to jest po prostu jak moja ręka. Także kochani, to jest po prostu pełen wypas, za czym mam nadzieję, że sama Florencja będzie wyglądała ciut lepiej. Wieczorem wybrałem się do historycznej części miasta, które okazało się dużo ciekawsze niż moja kwatera.
Nie trzeba być koneserem sztuki, żeby czerpać naprawdę wielką przyjemność z oglądania tej architektury. C'est le staff, ils allaient partir vers elle donne le tempo des Jak widać, można tu spotkać nie tylko przejawy wielkiej kultury, ale również i jej braku. Tyle światowej klasy dzieł sztuki w jednym miejscu. Ale to zastanawiające, że większość z nich obrazuje sceny związane z przemocą.
jest już nowy dzień. Dzień dobry. Jedną z nieoficjalnych atrakcji Muzeum Ferrari w Modenie jest dziko żyjąca nutria. Tym razem trochę lepiej się trafiło. Nie tylko mi, ale i Benkowi, bo dostał miejsce w garażu. Także czas na wyprawę do miasta. Woke up to blue skies, sun's high and shining bright. Feel the warmth on my face, morning starts just right. Birds sing a sweet tune, flowers in full bloom. Walking down the street, dancing to the beat. Sunny days are here, no more clouds. We Florencji króluje renesans, natomiast Verona jest miastem antycznym. Kids laugh and they play, chasing all the rays. Ice cream in their hands, making summer plans. Prognoza na jutro niestety nie jest zbyt optymistyczna. Postanowiłem jednak, że zaryzykuję i pojadę nad jezioro Garda. Muszę wyruszyć rano, żeby ominąć deszcz, więc tylko szybkie włoskie śniadanie i ruszamy.
streets laugh and they play Jason. All the rays, ice cream in their hands, making summer plans. Beach waves calling out, singing loud, no doubt. Picnics in the park, stay till it's dark. Sunny days are here, no more clouds or fear. Feel the joy so clear. Sunny days, my dear. Sunny days are here, no more clouds. Niestety wycieczka nad Gardę okazała się średnim pomysłem. Na pewno w sezonie jest tu bardzo ładnie, ale teraz było pusto, szaro i ponuro. Po krótkim spacerze i wypiciu kawy wróciłem do Werony. Antyczne budowle i rzeźby nie potrzebują aż tyle słońca, żeby pokazać się w ładnym świetle. Dlatego postanowiłem zwiedzić stary amfiteatr oraz muzeum. Na kolację postanowiłem spróbować lokalnego specjału, jakim jest konina. Muszę przyznać, że całkiem smaczne, trochę jak policzki wołowe. Niestety pogoda znowu się psuje, a prognozy na najbliższe dni są dla całego regionu beznadziejne. Postanowiłem więc wyjechać poza deszczowy obszar. Pół godziny przed świtem wyruszyłem w kierunku Wiednia. Podczas wjazdu do Słowenii pogoda nie rozpieszczała, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że najgorsze dopiero przede mną. No i się rozpadało i ma tak padać przez najbliższe 2-3 dni. Nie pozostaje więc nic innego, jak jechać dalej. W sumie i tak już jestem mokry. Dzisiaj nie ma pogody na jeżdżenie motocyklem, ale ciśniemy dalej. Opracowałem autorski sposób grzania rękawic. Przez chwilę myślałem, że mi się coś zapaliło, ale to tylko parująca woda. Okazuje się, że nie tylko ja miałem taki pomysł, żeby wyjechać z tej deszczowej krainy. Chłopaki skręcali na Norymbergę, więc nie mogliśmy razem jechać dalej. Wypiliśmy kawę i każdy ruszył w swoją drogę. No troszkę pada, ale jestem już 100 km od Wiednia i niedługo będę chyba na miejscu, mam nadzieję. Może też trochę przestanie padać, na razie jest masakra, po prostu leje cały czas. Wieczorem cały sprzęt i bagaż oczywiście wymagał dokładnego suszenia. Ale cieszyłem się, że wyjechałem z tej wielkiej chmury i rano wsiądę na suchy motocykl. Wiedeń, jak zawsze, jest trochę zakorkowany, dlatego nie wjeżdżam do centrum i jadę dalej.
Ta brzydka pogoda trochę mnie spowolniła, a krótki październikowy dzień nie pozwala nadgonić. Postanowiłem nie ryzykować jazdy w nocy i przenocować w Częstochowie. Po 11 dniach i prawie 4000 przejechanych kilometrów zakończyłem moją podróż. Była to fantastyczna przygoda, zdecydowanie warta powtórzenia.